Dzień dobry. Po 9 godzinach pauzy pora ruszać w drogę. Najwyższa pora też zatankować ciężarówkę. No to jesteśmy na Eurowagu. Zobaczycie wiadukt Millau i most, który zaprojektował Gustav Eiffel. Tak, ten od wieży Eiffla. Pokażę Wam też nasz nowy super produkt w sklepie Super Tracker. Dlatego zasiądźcie wygodnie i miłego oglądania. Dzień dobry. Piękny dzień się zapowiada. Pora wstawać. 8 godzin pauzy, jeszcze godzina. Sam raz na to, żeby się ogarnąć. Źródło mojego grzechu. No dobra, już jestem prawie że ogarnięta. Akurat mam w tej chwili 9 godzin pauzy, więc kurde, brudnymi rękami się smaruję też wodą. No dobra, zaczynamy ten dzień. Zaczynamy, proszę Państwa, ten dzień od tankowania. Parking kosztował 16 euro i płaciłam kartą Eurobank. Co? Zajmowane. Z tej strony jest. Wszystko jest. No to jesteśmy na Eurowagu. Jeszcze sobie sprawdzę cenę na aplikacji Eurowag. Aha. No, w końcu paliwo trochę poszło w dół. Pokażę Wam. Patrzcie, to jest moja aplikacja Eurowag. Więc my jesteśmy tutaj, widzicie? Tu jest cena paliwa na stacji Eurowag. Oto. I są oczywiście ceny bez podatku. I dla przykładu inne ceny na stacjach, w których jest akceptowana karta Eurowag. Także jak widzicie, opłaca się zajechać tutaj. A tak dla, nie wiem, załóżmy już tutaj na Francji jest ile? Gdzie? Drożej. Oczywiście to przy autostradzie to też inaczej, ale porównajmy też do Luksemburga. Bo Luksemburg i Hiszpania zawsze były wyznacznikiem taniości, powiedzmy. O, załóżmy tu na przemysłówce. Widzicie? Na Luksemburgu jest droższe niż na Hiszpanii. Znaczy, bo to też jest co innego tutaj, bo jest Eurowag, więc powiedzmy, że jest mniej więcej tak samo. Pamiętacie, jaki miałam problem z tankowaniem, gdy mam plombę założoną? Pokażę Wam, jakie w końcu rozwiązanie znalazłam. Ostatecznie, gdy już wiem, gdy będę tankować, a mam założoną plombę, to jak zapinam plandekę, to nie robię tak, że ona idzie o tędy pod rand, tylko ją właśnie składam w pół i ona da się trochę wysunąć. Oczywiście dalej do ładunku nie ma dostępu, nawet w ten sposób zakładając. No ale właśnie te zapięcia zapinam tak troszeczkę luźniej i dzięki temu mogę przesunąć plandekę w górę i tankować spokojnie. I to się okazało być najprostszym, zawsze dostępnym rozwiązaniem. I jeszcze oczywiście druga strona. Jezu, ale Wolwi jest brudny po tym parkingu. Takie parkingi szutrowe. Padał deszcz i popatrzcie, Wolwi się cały kleił, a zderzak już masakra. Ale dobra, teraz to zmieniamy. No dobra, teraz już mamy paliwo. Można uderzać w trasę. Przed nami 790 km na dziś. Jedziemy. Zjeżdżamy już z autostrady południe-północ albo północ-południe śródziemnomorskiej
A75. Piękna autostrada, super widokowa. Będzie mi lał po drodze. Bardzo niezwykły most, słynny na cały świat. Zobaczycie zresztą, będzie przepięknie, jak uda mi się to coś nakręcić. Ale będzie też drogo. W sensie, że spalanie chyba się podwoi. Jest, no będziemy mieć gigantycznie strome podjazdy. Ale zjeżdżamy. Taka jest droga teraz. Także kierunek Clermont-Ferrand i gaz. Gdy jeździłam w Essersie, zawsze się cieszyłam, że pojadę tą drogą, bo jest naprawdę piękna, sami zobaczycie. Ciekawe, jak sobie Volvi da radę. Mamy dosyć ciężko tego towaru załadowane. Mamy, proszę Państwa, w całości 38 ton z paliwem, więc no prawie 2 tony zapasu jest tylko, więc no nie ma się co oszukiwać. Wyprzedzać tam pod górę nie będę. Pamiętam, że Manem 440 TGX-em jeździłam tam pod górę 20, czasami 15 na godzinę. Też ciężko często woziłam. Niestety nie ma innej drogi, żeby dostać się tam w tym kierunku, w którym my potrzebujemy. Ale nic. Cieszy mnie to. Normalnie wolałabym jechać od razu na Lyon i tak dalej, nie? To drogą na północ. Ale jest to super popularny, turystyczny szlak. Autostrada Słońca. I teraz widzieliście, co się dzieje. Tak strasznie dużo korków. Normalnie nie ma tyle korków na tej autostradzie. Natężenie ruchu jest gigantyczne, a ten kierunek, tutaj Clermont-Ferrand, na pewno jest dużo mniej popularnym szlakiem. Nie ma takich za bardzo atrakcji turystycznych, więc, znaczy oczywiście są jak we Francji wszędzie, ale nie ma tam Morza Śródziemnego. Więc tutaj myślę, mam nadzieję, że będzie spokojniej. Dużo spokojniej, także będzie mieć żarówek, mniej osobówek. Spokojnie będziemy sobie jechać. I wiecie co? Chciałam sobie zrobić takie zdjęcie licznika, jak Volvi ma same jedynki na wyświetlaczu. No i oczywiście jak się kapnęłam, patrzę 111 tysięcy i 22 końcówka. I sobie zepsułam, przegapiłam. Zawsze. Ostatnio chciałam tak zrobić sobie zdjęcie, jak miał 100 tysięcy. Przegapiłam. Myślę, będzie 111 wtedy. Przegapiłam. Może na 1 milion się ogarnę. Widzicie te wszystkie serie? Tu jest po prostu raj. Raj na ziemi, patrzcie. Rzekofordy. O Jezu, jakie to jest wspaniałe. Zjadłabym je wszystkie. Widzę kilka swoich ulubionych, ale nie kupiłam sobie wina. A ja lubię wino hiszpańskie. No dobra, to bym znalazła jakieś czerwone wino do tego jeszcze, ale jest gigantyczna kolejka. Tu jest po prostu, nie wiem, co tu się dzieje. Wszyscy ludzie chyba wyjechali z domu, jest masakra. Nie będę stać pół godziny w kolejce, ale patrzcie, bagietka. I do tego serek i wino czerwone i Nika nie jada. Fajne tereny, prawda? Tak spokojnie tutaj jest. I mój Volvi na końcu. A, no i jest. Patrzcie, jaki piękny. Wiecie co, powiem Wam szczerze, że jest mi naprawdę, jako kierowcy zawodowemu, który tyle jeździ, mega przykro, że przychodzi co do czego, to patrzcie, zakaz dla ciężarówek i koniec. I nie można sobie wjechać. A chciałam tutaj dronem polatać. Zobaczylibyście, jak tutaj jest wysoko.
jedzie teraz 60 na godzinę w dół. Chyba tak się zagapił na ten most. 60 na godzinę z góry to jest przesada. Przez telefon rozmawiam. No i to już jest tyle. Słuchajcie, po prawej jest taras widokowy przy parkingu, ale to nie dla kierowców zawodowych, to tylko dla ludzi normalnych. Dla kierowców jest tylko robota. Więc niestety, ale nie zatrzymamy się tam, nie zjedziemy. Nie polatam dronem. Zresztą w sumie tutaj jest park, więc tak naprawdę to i tak nie powinnam latać, ale można było chociaż z boku ograć trochę. Tak sobie czasami myślę, jak jestem na jakiejś konferencji albo rozmawiam z ludźmi, którzy mówią, co trzeba zrobić, żeby pozyskać nowych ludzi do zawodu. I tak sobie myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby właśnie trochę uatrakcyjnić zawód kierowcy zawodowego. Między innymi poprzez to, żeby stworzyć lepsze warunki do zwiedzania kierowcom zawodowym. A patrzcie, jest taki wiadukt i akurat pauza wypada. Chętnie bym sobie zrobiła taką pauzę, wzięła sobie coś do jedzenia, usiadła i popatrzyła. Najgorsze jest to, że jest ten parking, ale ja jestem z niego wyłączona i to jest takie, czuję się znowu podzielona na... Znowu odczułam ten podział na dwie kategorie ludzi, gdzie jest dla kierowców zawodowych i dla normalnych ludzi. I ta grupa kierowców oczywiście jest ta gorsza. Ale nic, jedziemy. Przedtem 15 wykluciłam. Jeszcze mam godzinę jazdy, już trochę ujadę, wtedy się zatrzymam. To jest kilkanaście kilometrów w dół, non stop, 7%. Ciężarówki tutaj powyżej 10 ton już mają 50. No. Jak się ma ciężko i nie ma się jakiegoś lepszego zwalniacza, bo o prawdziwym RTD-że nie wspomnę, bo jest rzadko jednak spotykany. I jak się jeszcze wtedy nie ma umiejętności, no to powiem Wam, że się może wesoło zrobić. Jakby ktoś nie wiedział, to tutaj na prawo to jest taka rampa ratunkowa. Jak ktoś czuje, że stracił hamulce, co jest dla ciężarówki oczywiście bardzo łatwe do zrobienia, jeżeli się nie ma jakiejś podstawowej umiejętności, no to może tam zjechać i ten żwirek go wyhamuje. Zapadnie się w tym żwirku. Czy ciężarówka, czy osobówka. Bo wiecie co? Widziałam już kilka razy osobówki w tym żwirku. Ciężarówki chyba nigdy na żywo nie widziałam, żeby stała, ale osobówka tak. No i pauza. Powiem Wam, że męcząca jest ta trasa. Jestem tak zmęczona po 4:20 jazdy. Jakbym pomagała Volviemu to ciągnąć sama. Ale wiecie co, mnie od zawsze, ja pamiętam, że właśnie od zawsze jak jeździłam na przykład na Włochy, gdzieś tam przez Szwajcarię, przez te Simplony i tak dalej, to mnie zawsze męczyła zmiana wysokości. Jak jeździłam po górach, to nie męczyła mnie technicznie jazda po górach, podjazdy i zjazdy i hamowanie, tylko zmiana wysokości. Dzisiaj też mamy zmianę wysokości i to mnie męczy. Chyba nie mogłabym być pilotem. Chyba się normalnie zdrzemnę pół godziny, albo nie mniej. Niestety nie udało się jakoś lepiej poglądać Milał, ale na tej trasie jest jeszcze jeden bardzo ciekawy most, stary. Pamiętam, że jak lata temu, pewnie 10 lat temu, jak go pierwszy raz zobaczyłam, jak przyjeżdżałam, to od razu skojarzyłam z wieżą Eiffla. No i to było dobre skojarzenie, jak się okazało, bo rzeczywiście jest to most zaprojektowany przez Eiffla. Zresztą zobaczcie sam, od razu poznacie i powiem Wam, że w nocy jest tak samo oświetlony jak wieża Eiffla. Fajne miejsce do wypoczynku, tak na 15 minut.
Jedna rzecz nie daje mi spokoju. Ten gość tam tak leży i leży. Trzymam odsunięte. Pójdę zobaczyć. Mamy nowy zawalisty produkt w sklepie Super Tracker. Płyn do spryskiwaczy, oczywiście letni, w tabletkach. Patrzcie, to jest nasz produkt, produkowany w Polsce przez polską firmę. Jest zawalisty. Ma delikatny zapach, wrzuca się do zbiornika, zalewa wodą i ma się płyn. Tak wygląda tabletka. Zostawiam Wam linka do sklepu. Super Tracker, genialne. Koniec z kupowaniem płynu za granicą. To jest jednak dosyć drogie, więc polecam, naprawdę dobre. W końcu w moim sklepie. Dobra, zamknęłam z powrotem kłódkę. Teraz gdzieś trzeba wcofać. Może by tu wcofać? No dobra, wyjechałam na plac 10 godzin dosłownie na zegarze. Także czas wykorzystany do minuty. Tutaj się dostawię, już będę na tachotimerze. Żeby nie ruszać tego 10 godzin, tu jest miejsce. Patrzycie, teraz będzie mi najłatwiej wcofać, żebym się nie motała 10 minut z tym tachotimerem. Ale powiem Wam szczerze, że to była najlepsza decyzja, jaką podjęłam. O, tam jest dużo miejsca. Najlepsza decyzja, jaką podjęłam, że zabukowałam ten parking. O, i tam też jest dużo miejsca.